Witam serdecznie. Chciałbym dzisiaj przedstawić Wam kolejny mój pomysł, a mianowicie Side Assist do Seata Arony poliftowej 2022. W 2020 roku Seat, jak i w większości cała grupa WAG odeszli od tego typu asystenta z racji braku półprzewodników. Tak się tłumaczą przynajmniej. Jednak półprzewodniki da się dokupić aftermarketowo, okablowania oraz części z demontażu z innych aut. Ja zakupiłem sobie taki zestaw lusterek oraz innych rzeczy, takich jak radary, wiązki i pozostałe akcesoria instalacyjne. Moje lustereczka są tutaj, jak widzicie, bez Side Assist. Różnią się, już Wam pokażę czym. Obudowy też czarne w tych lusterkach były. Różnią się wiązką, a mianowicie dodatkowymi 2 kabelkami. Są to 8-pinowe lusterka podgrzewane, elektryczne i elektrycznie składane. I tak naprawdę nie trzeba kupować całych. Ja zrobiłem to tak jak się należy, czyli zmieniłem praktycznie na fabryczne z 2021 roku z demontażu Seat Arona. Dodatkowo jest zdjęta obudowa, ponieważ tutaj wlatują dynamiczne kierunki. Jak widzicie, różnica jest. Również tutaj po tej stronie to oświetlenie, które kierowca widzi, że działa kierunkowskaz, jest też takie przyciemnione. Jeżeli nieużywane jest, nie rzuca się tak w oczy. To tak, mamy jasność, że do lusterek, do oświetlenia dodatkowego idą 2 kabelki, które są w osobnej wiązce. One odpowiadają tylko i wyłącznie za wyświetlanie się tego piktogramu, za podświetlenie. Regulację podświetlenia mamy w menu. Do tego zakupiłem wiązki z tego samego również samochodu, więc są plug and play. To jest ta dodatkowa kostka, która jest wpinana po demontażu takiej osłony, a w kostce tutaj wchodzącej w drzwi odpowiadają za to piny 16 i 17, brązowy i biało-czerwony, akurat po stronie kierowcy. Po stronie pasażera jest inny, zaraz tutaj Wam wkleję na dole, inny kolor. No i wiązka jest teoretycznie plug and play, ale mogę mieć zastrzeżenia, jak będę montował car audio, ponieważ może być różnica tutaj w pinach. Systemy car audio niby się nazywają wszystkie Beats, a wcale tak nie jest. Na przykład u mnie jest system bodajże Amptech, a w poprzednich wersjach był troszkę inny system i wszyscy ci, co mają przedlifta, na przykład mówią, że dużo lepiej Beats gra, a ja nie jestem specjalnie tak zadowolony. Dalej, co potrzebujemy? Czyli usystematyzujmy. Mamy lusterka z Side Assistem, mamy wiązki drzwi. Przechodzimy dalej, czyli związek drzwi. Potrzebujemy 2 dodatkowe przewody prowadzące do instalacji. Tutaj jest instalacja, całe wiązki zakupione z firmy Kufatek. Importerem tego na Polskę jest WAG Systems z Wrocławia bodajże. I to jest wiązka, która pasuje też do Polo AW1, czyli to jest chyba najnowsza generacja. I myślę, że będzie pasować. To jest po winie dobierane. Podałem win, podano mi, co mam kupić. Zakupiłem sobie tą wiązkę. Jest ona opisana tutaj na kablach. Kable wszystkie są w bieli. Jest to, obstawiam, że zrobione celowo, z racji tego, żeby nie było się tak łatwo połapać, bo można by sobie było klonować tą wiązkę. No a nie o to chodzi sprzedającemu, chodzi o to, żeby jak najwięcej ich sprzedać. To są wiązki, które powinny być użyte zamiast tej instalacji. One by były wpinane tutaj w tym miejscu w lusterko i one są opisane jako pin 1 i pin 2. Następnie one idą tutaj właśnie, one powinny być wpięte w kostkę, która jest tutaj. I z drugiej strony już nam wychodzi kolejna część wiązki. Jest to cała reszta okablowania, którą mam tutaj.
To są te wyjścia już od strony kabiny pasażerskiej. Tutaj jest wpięcie do zasilania. To jest zasilanie, z którego musimy sobie wyodrębnić bezpiecznik w skrzynce, sprawdzić napięcia. Ma to być po zapłonie, czyli po przekręceniu kluczyka. Następnie w okablowaniu znajduje się, tak jak mówię, plus po zapłonie, masa do jakiegoś elementu stalowego, konkretnie jakiejś śruby przymocowanej do karoserii, oraz mamy dwie kostki wyjściowe na radary. Dodatkowo jeszcze mamy dwa dodatkowe piny w skrętce i one muszą wejść do naszego modułu. Do tego celu, żeby nie całej wiązki, całej kostki i wiązki oryginalnej nie rozcinać w aucie, do tego zakupiłem sobie z AliExpress przejściówkę, która jest tak naprawdę, pokażę Wam, która jest kopią samej siebie, jeżeli chodzi o to. Jest po prostu przedłużeniem, nie musimy rozcinać całej wiązki. Te dwa przewody w skrętce montujemy tutaj i wpinamy do instalacji jako przedłużenie. Jeden przewód idzie do kanu wysokiego, a drugi przewód do kanu niskiego. I tak mamy to, w taki sposób mamy rozwiązane. Dodatkowo są jeszcze zapasowe rozgałęzienia, gdybyśmy chcieli instalować inne urządzenia, inne moduły. To mamy wyjaśnione. Dodatkowo taśma parciana, żeby to wszystko fajnie połączyć na końcu, żeby to gdzieś jeszcze pozapinać, pozabezpieczać. Zostały nam dwie kostki od radarów. Radary powinny znajdować się za zderzakiem tylnim i radary są w modelu moim 2Q0. Występują też 5Q0 w poprzedniej generacji, w Seacie Leonie bodajże. I te radary zakupiłem, jeden jest nowy, drugi jest używany z plombą. Mam nadzieję, że będą obydwa działać. Obydwa mają te same numery 0150 H07. Numer 85B jest to slave, czyli tak jakby sługa, a 686B to jest master, czyli pan. Ten radar znajduje się po stronie kierowcy i on ma mniejszą ilość pinów w kostce. Natomiast ten radar, czyli master, z niego idzie przewód do niego i z tego dopiero radaru wszystko idzie naprzód do centralki pod kolumnę kierowniczą. Ten ma 7 pinów, a ten ma 5 pinów. Tutaj oczywiście są wszystkie piny w jednym, jak i w drugim. Mamy to, więc praktycznie zostało nam wszystko oprócz koszyczków radarów. Radary muszą być zamocowane na ustalonej wysokości, w ustalonym miejscu. Koszyczki zamówione są od 6 marca, ale na szczęście dostałem informację, że kurier już je ma i powinny być u mnie za 2 dni. Dzisiaj jest 15 kwiecień, więc będzie około 1,5 miesiąca oczekiwania na te właśnie koszyczki. To są w zasadzie te wszystkie rzeczy, które są mi niezbędne do montażu. Instalację mam rozpisaną. Niestety właśnie tak jak mówię, są białe przewody, nie jest to tak proste. Najpierw trzeba sobie to usiąść, rozpisać. Niestety producent kufatek daje tylko woreczek, paragon i w zasadzie jest to tyle. Całą resztę musimy wykonać samemu. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, oddaję to do firmy. Pozostaje jeszcze na koniec po montażu fizycznym kwestia adaptacji i kodowania. To też spróbuję zrobić. Jeżeli mi się nie uda, to podjadę do jakiegoś warsztatu, który się w tym specjalizuje. Nie wiem, czy będzie wymagana kalibracja. Nie mam tych mat kalibracyjnych, więc jeżeli będzie wymagana, to będę po prostu korzystał z takiej pomocy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to się robi krok po kroku, to zapraszam do oglądania. Cześć.